Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj pokażę Wam mieszkanie, w którym robiliśmy sesję zdjęciową. To mieszkanie Magdy i Tomka. Cześć! Tomek jest architektem, a Magda projektuje wnętrza i świetnie sobie poradzili z urządzeniem tej przestrzeni. Zobaczcie sami. Zaczynamy przy wejściu. Drzwi, które za mną widzicie, kiedyś były orzechowe, ale ten kolor nie pasował za bardzo do tego wnętrza. Dlatego zamiast kupować nowe, wystarczyło je po prostu przemalować zwykłą farbą do ścian. Jak widzicie, efekt jest naprawdę super. A tutaj jest ukryta szafa. Zastanawiacie się, gdzie ona właściwie się znajduje? Już Wam powiem. Ta szafa tak naprawdę jest tutaj. Od strony przedpokoju mamy do niej dostęp, a ona od boku jest ukryta za takim frontem. To się oczywiście nie otwiera, to jest tylko taka jakby zaślepka, ale dzięki temu, że w tym miejscu zrobiono front, a nie zwykłą ścianę, to cała kuchnia jest stylistycznie spójna i jest zachowana harmonia. Warto wygospodarować przestrzeń, by mieć szafę w przedpokoju. Dzięki temu ubrania możemy od razu schować i jednocześnie mieć wszystkie pod ręką. Łatwiej utrzymać porządek. I wiem, co mówię, bo my sami nie mamy szafy w przedpokoju i niestety, jeżeli chcemy schować kurtki, z których akurat nie korzystamy, musimy pójść do garderoby na drugim końcu mieszkania, a wszystko, z czego korzystamy na bieżąco, jest na wierzchu i to nie jest wcale takie fajne. Wystrój kuchni jest szczególnie ważny, kiedy znajduje się ona w salonie. Chcemy wtedy, żeby wizualnie zawsze prezentowała się świetnie. Jak to osiągnąć? Na przykład chowając większość rzeczy do szafek. I takim przykładem fajnej opcji schowania czegoś z blatu jest ukrycie ręcznika papierowego w szafce. Mamy go zawsze pod ręką, a jednak nie zajmuje nam miejsca na blacie roboczym. W taki sam sposób pod szafkami można ukryć również kontakty. Oświetlenie w kuchni jest bardzo istotne. Robimy tu dużo precyzyjnych rzeczy, więc to ważne, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. I tu mamy przykład naprawdę dobrze doświetlonego blatu roboczego. Zawsze Wam powtarzam, że szuflady to najwygodniejszy sposób na przechowywanie rzeczy w kuchni. I to nie muszą być wcale takie małe szuflady na sztućce, ani nawet takie troszkę głębsze. To mogą być tak wielkie szuflady jak ta. Stół i półwysep kuchenny były robione na wymiar, dzięki czemu pasują do siebie zarówno wymiarem, jak i kolorem i tworzą, mimo że są osobnymi meblami, spójną zabudowę, która ładnie oddziela kuchnię od salonu. Półwysep z jednej strony ma szuflady kuchenne, a z drugiej salonowe, w których można ukryć elektronikę. To mieszkanie ma 36 m², więc dość istotne jest, by korzystać z różnych sposobów na optyczne powiększenie przestrzeni, na przykład wykorzystując do tego lustro, takie jak to. To lustro kosztowało 1000 zł i naprawdę robi w tym wnętrzu efekt wow. W salonie na podłodze znajduje się deska dwuwarstwowa, pod którą położono ogrzewanie podłogowe. W ten sposób mamy drewnianą podłogę i ciepło jednocześnie. Spójrzcie na drzwiczki w tym regale. Nie mają uchwytu, tylko taki frez, wycięcie, za które bez problemu można złapać, by tę szafkę otworzyć. To nie koniec ciekawostek związanych z tym regałem. Spójrzcie tutaj na półkę. Stoją książki, a przed nimi jest bardzo dużo miejsca. Można by było jeszcze coś postawić. Ale wyjmijmy jedną z tych książek. Czy jeżeli przyłożymy ją do boku regału, to ona zajmie tyle samo miejsca? Sprawdźmy. Otóż nic bardziej mylnego. Tak naprawdę ten regał nie stoi przy ścianie, tylko jest w niej zanurzony. Dlatego od boku zajmuje mniej miejsca niż zajmują półki w środku. Ważnym elementem tego wnętrza jest również ta ikona. Jest nie tylko piękna, ale też unikatowa. Ikona została podarowana nam jako prezent ślubny od osoby z bliskiej rodziny. Była własnoręcznie wykonana. Jest dla nas dosyć cenna i okazało się przy okazji, że świetnie pasuje do wnętrza, więc postanowiliśmy ją wyeksponować w salonie. I myślę, że to był dobry wybór. Przy oknie mamy szynę zanurzoną w tynku, dzięki czemu nie rzuca się w oczy. Zasłony są powieszone na niej na mikroflexach, dzięki czemu nie tylko ładnie się układają, ale też bardzo płynnie się przesuwają i nie hałasują. A za zasłoną, która tu wisi, są ukryte krzesła. Powieszenie zasłony na całej ścianie z ukryciem fragmentu ściany to bardzo fajny zabieg estetyczny, a przy okazji daje nam możliwość schowania jakichś rzeczy, które nie chcemy, żeby były na widoku. A wiecie, kto namalował te obrazy?
Bardzo cenię sztukę we wnętrzach i chciałam oprócz tej ikony od cioci mieć jeszcze jakiś obraz, który nada charakteru wnętrzu i też trochę nam spersonalizuje to wnętrze. I dlatego postanowiliśmy namalować coś sami. To była taka szybka akcja. Zajęło nam to około 30 minut i kosztowało 100 zł. Taras przez ciepłą część roku staje się przedłużeniem salonu. Nawet kolorystyka drewna jest podobna do koloru podłogi. Skrzynia na tarasie pełni nie tylko rolę siedziska, ale również miejsca, gdzie można przechowywać rzeczy, które potrzebujemy mieć pod ręką, a niekoniecznie na wierzchu. Drewno, meble i rośliny potrzebne do urządzenia tego tarasu kosztowały 2,5 tysiąca. Teraz przechodzimy do drugiego pokoju i tutaj już na starcie mamy drzwi z lustrem, dzięki którym, będąc w przedpokoju, można się od razu przejrzeć. Ten pokój, jak widzicie, to pokój dziecięcy. Znajduje się w nim łóżeczko, fotel i duża szafa w zabudowie. Wszystkie meble poza szafą w zabudowie są wolno stojące, więc można je bardzo łatwo wymienić. A szafa jest biała, gładka, uniwersalna, więc jeżeli kiedyś ten pokój będzie zmieniał swoją funkcję, na przykład na sypialnię, to ta szafa wciąż będzie do niego pasowała. Na ścianie za łóżeczkiem znajduje się przestrzenna dekoracja, motyw gór podkreślony taką listwą oraz gwiazdy zrobione z zaślepek na sęki i pomalowane sprayem w kolorze mosiądzu. A na tle tych gwiazd leci drewniany samolot, który tak naprawdę jest lampą polowaną na OLX-ie. Te ikeowe półeczki na przyprawy świetnie się sprawdzają do prezentowania ładnych książek. Teraz przechodzimy do łazienki, która znajduje się tutaj, za ukrytymi drzwiami. Dlaczego ukrytymi? Bo są na równi ze ścianą, nie mają widocznej framugi. Co więcej, jest położona na nich tapeta, ta sama co na ścianie, dzięki czemu naprawdę nie rzucają się w oczy. Łazienka prezentuje się świetnie i moglibyśmy nie domyślić się, że łączy w sobie też funkcję pokoju gospodarczego. Spójrzcie tylko. Tutaj w szufladzie na kopnięcie mamy kosz na rzeczy do prania. Tutaj w szafce ukryta jest pralka. A to lustro to tak naprawdę też są szafki. I w jednej z nich ukryta jest cała potrzebna chemia. Wszystko jest pod ręką, a zarazem łazienka wygląda świetnie. Właśnie takie rozwiązania lubię najbardziej. Praktycznie i estetycznie. Umywalka jest zintegrowana z blatem i zarówno w niej, jak i pod prysznicem znajduje się odpływ szczelinowy. Odpływy szczelinowe to bardzo fajne i estetyczne rozwiązanie, które optycznie powiększa łazienkę. Jednakże ich użytkowanie wiąże się z koniecznością regularnej pielęgnacji. Prysznic bez tradycyjnego brodzika, jedynie z odpływem w płytkach. Dobrze sprawdza się w momencie, kiedy użytkuje łazienkę osoba o obniżonej sprawności fizycznej, gdyż dostęp do takiego prysznica jest ułatwiony, nie ma żadnego progu, łatwo jest wjechać wózkiem. Jeśli chodzi o to rozwiązanie, to jestem absolutną fanką tego rozwiązania i gdybym miała wybierać jeszcze raz, to na pewno zdecydowałabym się ponownie, szczególnie w takiej małej łazience, gdzie liczy się każdy centymetr i też ważne jest, żeby ta łazienka optycznie była większa. Wykończenie tego mieszkania kosztowało niecałe 95 tysięcy, z czego prawie połowę, bo 40 tysięcy, kosztowały meble. Zmiany aranżacyjne zostały wykonane przez dewelopera, więc ekipa remontowa kosztowała tylko 8 tysięcy. To jest fajne przy kupowaniu mieszkań w budynkach, które dopiero powstają, że możemy je łatwo i tanio dostosować pod siebie. Można przestawić ściany wewnętrzne, zanim jeszcze powstaną. Dziękujemy Magdzie za odwiedziny w naszym mieszkaniu i nakręcenie materiału o nim. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy kolejnej okazji i przy kolejnym projekcie. Cześć! Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie łapki w górę. Pamiętajcie też o subskrybowaniu mojego kanału. Ładne wnętrza pojawiają się tutaj regularnie. Do zobaczenia!